Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Chodzi teraz o to, żebyśmy mogli sobie omówić rozrzutnik obornika Bergmann 5210W, czyli z systemem wagowym, w nowej technologii adapteru, jeżeli chodzi o talerze, V-Split i systemem isobusowym. Mamy najlepszego specjalistę tu w Polsce, który nam bardzo chętnie udzieli pełnych odpowiedzi. Witamy Cię, Andrzeju. Witam serdecznie. Witamy bezpośredniego tutaj, witam Sebastian. Tomek Jakubek, też go znacie, też jest produkt menadżerem tego. To jest nasz geniusz, jeżeli chodzi o serwis, Jarosław Fryza. No i Michał, którego często widzicie. Witam Cię, Michale. Witam Cię, Pawełku. I mamy do Ciebie, Andrzejku, kilka pytań. Słucham, może będę potrafił odpowiedzieć. Pytanie pierwsze, zasadnicze. Co to jest ta technologia V-Split? V-Split, ja bym może zaczął od skąd wzięła się maszyna 5210W. Tak jak tutaj widzicie, Dokładnie tak ta nazwa. tak jak ta nazwa, bo mamy standardowy rozrzutnik, który tutaj kończy się literką S. S. Wtedy mamy zespoloną, jednolitą maszynę na bazie ramy i podwozia. Natomiast tak jak tutaj widzicie, ta maszyna powstała na bazie systemu wymiennego, czyli mamy takie maszyny w ofercie i zamiast standardowych twist locków spawane są uchwyty pod sensory wagowe. Oczywiście I to W oznacza, że to jest system wagowy. Okej. To już nie jest system wymienny, bo tak jak widać tu nie mamy tych systemów szybkiego złącza, Tak ale no, pozostałości mamy, tak jak tutaj instalacja bokiem i tak dalej. I teraz do Twojego pytania, jeśli chodzi o V-Split, to byśmy musieli tutaj z tyłu podejść. Trochę się naspacerujemy, Bo cała ale bajka, warto to bajka zobaczyć. jest tutaj. Zobaczcie na układ ustawienia tych talerzy, bo One nie są poziome. nie są poziome. Standardowy adapter, mamy dwa wałki poziome, które spełniają rolę rozdrabniaczy. One frezują. Rozdrobniony materiał odbija się od zamkniętej klapy i spada na rozpędzone talerze i talerze robią tą rzeczywistą robotę, czyli rozlot boczny. Natomiast i tam uzyskujemy przy ciężkim materiale szerokości rzędu 24, nawet 26 metrów. Natomiast przy układzie talerzy pochylonych, tak jak widać w kształcie litery V, zresztą to oznaczenie jest tutaj opisane na klapie, uzyskujemy nawet 36 metrów, czyli przy precyzyjnym nawężeniu materiałami typu pomiot kurzy, wapno, przy dawkach rzędu 3, 5, 8 ton na hektar, naprawdę ta maszyna może być strasznie wydajna. No, przy tej szerokości roboczej możemy naprawdę fajną rzecz zrobić. Ładnie to równomiernie rozrzucić. Mam jeszcze jedno pytanie, bo jest tych przewodów trochę. Ta maszyna co jeszcze kryje? System isobus. Znaczy te przewody nie mają jakby z systemem, no w jakimś stopniu tak, bo jest regulacja tutaj, zawór, który jest odpowiedzialny za dawkowanie zależne od prędkości jazdy. System isobus w połączeniu z wieloma rzeczami reguluje sam dawkowanie, czyli zakładamy w automacie powiedzmy dawkę na hektar, nie wiem, 10 ton, załóżmy, i maszyna, otrzymując z czynników zewnętrznych informacje typu prędkość jazdy, podana wcześniej szerokość robocza, czy z automatu, tu za chwilę do tej zasuwy spiętrzającej jeszcze dopowiem, No. bo jeszcze ważnym czynnikiem, żeby było nawożenie, musimy mieć wysokość ładunku. I tak jak tutaj widać, jest kabelek, ten siłownik mierzy wysokość otwarcia, czyli rzeczywiste otwarcia zasuwy spiętrzającej. Czyli ten parametr wysokości trafia do terminala i jest obliczany na obliczany i przelicza od razu wszystkie inne pozostałe operator parametry pracy. w prosty sposób, naciskając jeden przycisk z automatu, samo się dzieje. Wszystko jedzie. Tomek chce zadać. Ja bym miał pytanie, mamy literkę W, waga, W jak waga. Jak działa ta waga, ten system ważący i jakie korzyści daje? Korzyści przede wszystkim mamy bezpośredni wgląd na ilość ładunku, ale również X-Rate to jest waga aktywna, która na bieżąco koryguje nam niedoskonałości, bo bez systemu wagowego... To jest w czasie rzeczywistym. Tak. Bo to jest bardzo istotne, bo Tak. system wagowy nie we wszystkich przypadkach działa w systemie rzeczywistym. Nie. Co jaki czas jest System to? nie statyczny, tylko wręcz dynamiczny. Dynamiczny, bo to co spadnie na talerze i opuści rozrzutnik na bieżąco w impulsach, co wcześniej założony czas, jest przekazywane do terminala i jest ta dawka korygowana. A ile jest tutaj czujników ważących? W tej maszynie mamy 6.
Ale te 6 też wynika z tego, że chodzi też i o długość maszyny i Tak, żeby tak, tak. ta wiarygodność zebranej wagi była jak najbardziej precyzyjna. Nie moglibyśmy podeprzeć na końcu i na początku, bo Po drodze by się zgubiło parę kilogramów. mogłoby to gdzieś tam przekłamywać. Jarek? Taki sam system Bergman zastosował w innych swoich maszynach, na przykład przyczepy przeładunkowe. System ekstensometryczny powszechnie stosowany u innych producentów. A że to jest isobus, bo innej opcji nie ma. Rozwiązania do zmiennej dawki z section control są realizowane tylko poprzez systemy isobusowe. A z racji tego, że jesteś specjalistą od tych w ogóle systemów isobusowych, jak oceniasz jak gdyby kompatybilność? Bo tu jest ten system CCI 1200. Tutaj rolnik ma pełne pole do wyboru. Jeżeli już posiada u siebie jakiś system isobusowy danego producenta, podłączamy się od niego. Jeżeli ma aktywowany section control, task controller, jest przygotowany już do tego, bo jest rolnikiem precyzyjnym, którego zależy, chce zachować oszczędności do nawożenia mineralnego, zabiegów ochrony roślin i nawożenia organicznego. Wchodzi w pełną paletę rolnictwa precyzyjnego, łącznie z nawożeniem organicznym zmienno-wydatkowym. Bo to jest właśnie bardzo cenne, nie? Michał? Andrzeju, nie uciekaj, ja mam nie uciekaj, kolejne Andrzej. pytanie. Nie bój się, nie? Mam nadzieję, że na nie odpowiesz. Maszyna jako rozrzutnik obornika. Czy my tylko możemy rozrzucać tutaj obornik, bo wiemy, że klienci z reguły oczekują maszyny maksymalnie uniwersalnej. Dokładnie. Wiem, że tutaj mamy tą rozbieżność czy możliwości dawkowania tonażu na hektar bardzo różny, nie? I stąd moje pytanie, czy tylko obornik, czy też wapno i jakie tutaj mamy Rodzaje tonaże? oborników. Tak. Jak najbardziej. Do wszystkich materiałów, które są rozrzucane, nawet spotkaliśmy się z czymś takim, że potrafimy z dawką zejść poniżej tony na hektar. Także już się zbliżamy do rozsiewacza, do nawozów. Także jesteśmy od skrajności jednej po 100 tony na hektar. Teraz jest pytanie, czy my tylko, że tak powiem, jesteśmy na maszynie z systemem ISOBAS te dawki jakby uzyskać i w systemie wagowym, czy tak naprawdę te dwa systemy nam jakby ułatwiają sterowanie, natomiast ta część jakby mechaniczna maszyny również nam umożliwia stosowanie tego pełnego zakresu dawkowania. Do każdej maszyny nie wyposażonej w system dawkowania zależnego od prędkości jazdy czy z mapy pola jest dołączona tabela. Nawet to będzie prosta maszyna, załóżmy rozrzutnik obornika, który ma taśmę 2 węże do jednej sekcji, zasuwa spiętrzająca 2 węże, Okay. ośkret na pojedynczy, klapa. I tu również możemy uzyskać takie same parametry. Tylko nie możemy pracować z mapy pola, z GPS-u, no bo Okej. musi być czynnik, który będzie regulował zawór, który będzie mi tutaj zwiększał lub zmniejszał tą dawkę. Jeżeli twardo będę trzymał się parametrów prędkości jazdy, wcześniej ustalę prędkość posuwu podłogi i mam szerokość roboczą i wysokość wpisaną, może inaczej nie wpisaną, otworzę na odpowiednią wysokość, czyli idąc takimi mechanicznymi parametrami również jestem w stanie precyzyjnie nawozić. Okej. Jaka powinna być moc współpracującego ciągnika? W zależności od rozrzucanego materiału. Czyli na pewno materiał, który trzeba bardzo mocno rozdrobnić. Jeżeli on będzie włóknisty, będzie stwarzał jakiś dodatkowy pobór mocy. Materiały typu pomiot kurzy, który jest bezściółkowy, wapno, to są materiały łatwo rozdrabniane i nie potrzebują... Nie stwarzają takich De oporów. facto one same ze swojej struktury są już rozdrobnione jakby Tak. i ten rozrzut generalnie nie potrzebuje tyle mocy. Nie? Dokładnie tak. Czyli jest coś takiego, że rodzaj materiału decyduje o zapotrzebowaniu mocy, która jest pobierana z ciągnika. I on będzie tym czynnikiem decydującym i ewentualnie o prędkości jazdy, po to, żeby zachować, powiedzmy, odpowiednie wydajności. Muszę mieć świadomość, że tutaj mam potężną maszynę, potężny ładunek, że nie tylko to ma się rozdrobnić, ale jeszcze to ciągnę. Dokładnie tak. I też troszeczkę mocy chyba idzie na hydraulikę, na te elementy, które korzystają z hydrauliki. Mam inne pytanie. Od czego zaczynać w ogóle pracę, jeżeli ma się system ISOBUS? Sam system ISOBUS muszę określić, jeżeli zacznijmy od ISOBUSa takiego podstawowego, czyli sterowanie funkcjami i dawkowanie zależne od prędkości jazdy. Przede wszystkim muszę wiedzieć, ile ja danego materiału chcę rzucić na hektar, Jaki to rozrzucić. jest materiał? Jaki to jest materiał? Jaki to jest materiał? To jest to pytanie, czyli zagęszczenie. Bo jeżeli nie mam systemu wagowego, w tym przypadku mogę to na wiele różnych sposobów określić zagęszczenie materiału, ale jeżeli nie mam takowego,
to muszę znać, nie wiem, wiaderko sobie 10 litrów zważę, że ten materiał załóżmy waży 8,5 kg, wiaderko 10-litrowe, czyli znam zagęszczenie, że 1 tona waży 850 kg, czy przy wapnie załóżmy tona 350, również jest ten parametr. Wpisuję w terminal ten parametr, wpisuję również szerokość roboczą, bo maszyna nie jest sama w stanie stwierdzić, czy dany materiał leci na 15, 18, 20 czy 36 To metrów. też jest zależne, powiedzmy sobie szczerze, właśnie to też jest zależne od samego materiału. Nie każdy materiał da się rozrzucić na jakąś tam równą To szerokość. jest Od dokładnie jego tak własności. samo jak w rozsiewaczach zawieszanych do nawozów granulowanych. To, Też że mamy nie- rozsiewacz na 36 metrów, to znaczy, że mocznik też rzucimy na 36 Czyli metrów. tak naprawdę po przejechaniu jakiegoś testowego odcinka musimy sobie organoleptycznie zmierzyć, ile ten materiał na jaką szerokość Wykrokować, nam się... tak, wykrokować tą naszą szerokość roboczą, oczywiście przy oborniku, czy przy tego typu rzeczach, to nie są jakieś istotne, czy tam będzie pół metra w jedną, czy w drugą stronę. Czyli musimy gęstość wprowadzić, musimy wprowadzić szerokość. Jeszcze jest jeden ważny czynnik, różnorodność materiału. Mamy zasuwę spiętrzającą, czyli ja muszę określić wysokość ładunku, bo wyobraźmy sobie, że mam teraz bardzo sypkie wapno. Czy załóżmy pomiot kurzy, taką galaretkę pływającą i otworzyłbym zasuwę spiętrzającą do samej góry, gwałtownie ruszył, to mi ten cały bałagan do Wypłynie. tyłu wypłynie. Wręcz wypłynie. Czyli musimy Zasuwę pieczającą wtedy ustawić określić. po prostu sam operator podejść musi określić indywidualnie. tak, że tutaj przy wapnie załóżmy otworzę na 40 cm, pomimo że ten ładunek mam zdecydowanie wyżej, wtedy nie będę miał obsypywania się tego materiału, lub przy takiej galarecie również nie będzie tego Wypływu. efektu wypływu, takiego uciekania tego Praktyka materiału. i logika robią też swoje. No dokładnie. Ale czyli tak czy tak, nie oszukujmy się, I to mamy ten rolnik musi przyłożyć się do tego, żeby te wszystkie podstawowe parametry dobrze wprowadzić. Ale to wprowadzenie tych parametrów, jak się zna to jest 15 sekund i jest Myślę, zrobione. że tak, ale warto zawsze to zrobić maksymalnie dokładnie, to wtedy I ta robisz. maszyna zrobi to maksymalnie dokładnie swoją pracę. Ja zawsze podstawiam od strony serwisowej, obojętnie jakiej maszyny to dotyczy. Maszyna tak dokładnie pracuje, jak ją my, operatorzy, dokładnie ustawimy. Dokładnie tak. I tym akcentem chciałbym zakończyć, bo to jest właśnie bardzo ciekawe. Zawsze czynnik ludzki ma wpływ, mimo tej pojawiającej się komputeryzacji, tych wszystkich zabiegów, które dają nam wytchnienie, jeżeli chodzi o pracę, ale bez podstawowych danych, których nie dopilnujemy, nie będzie ta maszyna robiła dobrej roboty. Zapraszamy do kolejnych odcinków w kwestii Bergmana.